Dawno, dawno temu w zamku na Wawelu mieszkał sobie król Krak. Mniej więcej w tym samym czasie, gdzieś głęboko pod zamkiem na Wawelu, mieszkał sobie pewien smok żywiący się ludzkim mięsem. Taki stan rzeczy doprowadzał często do konfliktu interesów. Ludzie bowiem chcieli mieć po prostu święty spokój. Smok natomiast chciał po prostu tych ludzi zjadać. Pewnego dnia zdesperowany król powołał do życia małą radę, złożoną z najmądrzejszych, najprzebieglejszych i najnieuczciwszych doradców, jakich widział ten świat, by raz na zawsze pozbyć się krwiożerczej bestii. Ta opowieść zaczyna się stanowczo za późno. Cóż za wspaniały dzień, prawda? Leje. Dla niektórych deszcz to święto. Ty? Na przykład? Dla warzyw. Aha. No, ogólnie dla roślin. Jasne. Pewnie. Moje mróweczki doniosły mi, że na dzisiejszym posiedzeniu Małej Rady czekają nas pewne niespodzianki. Doprawdy, lordzie Leasing. Chwalenie się na lewo i prawo swoimi szpiegami tylko umacnia twoją pozycję królewskiego błazna. Być może. Ale to właśnie moje mróweczki doniosły mi o twoim uczuleniu na cyjanek. Wynieś go. Widzę, starszy nad monetą dzisiaj wyjątkowo skryty. Grajcie sobie w te wasze gierki. Ja nie mam zamiaru. Niekiedy ludziom dzieje się krzywda. Stoimy na krawędzi upadku całego królestwa, a jedyne, co wam chodzi po głowach, to władza i pieniądze. Wy chyba nawet nie zdajecie sobie sprawy z powagi zagrożenia. 8 kutrów rybackich spalonych na wiór. Wszystkie okoliczne chaty i zagrody. Straty w bydle i trzodzie. Znamy liczby. Nie musisz się popisywać. Gwarantuję ci, że moja dzisiejsza propozycja raz na zawsze zakończy wszystkie kwestie związane z... Królowa Henryka Krak!
Jezu, wywietrzcie tu, ludzie! No kurde, szanujmy się, co? 5 minut, fu! Jezu, łe. Błagam was, myjcie się czasami. Dobra, patałachy, mówcie, o co chodzi. Niech mi królowa wybaczy śmiałość. Ale gdzie podział się król? Czy wszystko z nim dobrze? Czy zdrowie... Już, dobra, już. Spokojnie, spokojnie. Król w dniu dzisiejszym zaniemógł. I więcej nie powiem, bo musiałoby się to sprowadzić do żartu o kefirze i wybuchowym wydalaniu stolca. Proszę bardzo, zaczynamy. Królowa jak zwykle widzę w najwyższej formie intelektualnej. Czy ja nie kazałam ci ściąć w zeszłym tygodniu? Owszem, ale na szczęście król Krak uważa mnie za istotny element wyposażenia dworu. A gdzie ty masz włosy w ogóle? Nie mam. No ale to ci kompletnie nie pasuje, wiesz? Serio, naprawdę. A wiesz, że masz brzydką głowę? Wiedziałeś to? Już wiesz. Nie, no spokojnie, to jest w ogóle to nie do ciebie, to nie ty, tylko łeb. Po prostu, wiesz, nie bierz tego osobiście. Daj spokój. Wiesz, dziś mówię to tylko ja. Jutro będą mówiły miliony. No, dobra, to mówcie, co tam chcecie, podpiszę, co trzeba i pójdę na górę. Proszę. Królowo, proszę mi wybaczyć, ale kwestia, o której mieliśmy dzisiaj dyskutować, bezwzględnie wymaga obecności naszego władcy. Pracujemy nad tą sprawą od wielu lat. No to zdecydowanie przyda wam się świeże spojrzenie, proszę. Królowo, z całym szacunkiem. Jezus Maria, no mówcie, o co chodzi, ludzie drodzy. Co wy myślicie, że z kolegą rozmawiacie? Pod zamkiem żyje smok. Co, żyje? Smok. Pod jakim zamkiem, przepraszam bardzo? Pod naszym zamkiem. Nie. Nie ma czegoś takiego jak nasz zamek. Jest mój zamek, po pierwsze, drogi paznokietku. Mój zamek. A poza tym, może ktoś mi łaskawie wytłumaczy, co to jest właściwie ten smok? Kolosalnych rozmiarów bestia, królowo. Gad, który pożera ludzi i bydło. Jego piekielny oddech pali domy i łodzie. Nie jesteśmy już w stanie okiełznać jego apetytu. A jak on wygląda? Niestety, królowo, żaden śmiałek nie pokonał jeszcze poczwary, więc możemy jedynie snuć domysły. Ja jednak pozwoliłem sobie przygotować ikonografikę, by choć trochę przybliżyć koronie jej wizerunek. Bardzo sprytnie. To ty rysowałeś? Tak. Zdechnę. Ja. O, jaki straszny. Świetnie. Bardzo fajnie to zrobiłeś. Świetnie ci wyszło, wiesz? Dziękuję bardzo. Co ty przecież jaja sobie robię, człowieku, no przecież kłamie w żywe oczy, a ty normalnie łykasz wszystko jak pelikan, debilu. Naucz się rysować jak człowiek. Niestety nie potrafię inaczej. W takim razie z rozkazu króla zabraniam ci czegokolwiek i kiedykolwiek rysować. Świetnie. No świetnie. Słuchajcie, rozumiem, że smok jest pod zamkiem. Gdzie dokładnie? W jaskini. Za ścianą tu? Super. Po prostu super, ja nie dowierzam. Naprawdę super. I ile lat to już trwa? 15. Co? I przez 15 lat nic z tym nie zrobiliście? Początkowo smok nie sprawiał problemów. Król traktował go jak takiego brzydkiego kolegę, z którym nikt nie chce siedzieć w ławce. Niestety z każdym rokiem stawał się coraz większy i większy. Co ty mi tu jakieś streszczenie odwalasz? Macie jakiś plan? Zgładzić poczwarę, oczywiście. Do tej pory próbowaliśmy absolutnie wszystkiego. I dziś spotkaliśmy się, żeby spróbować czegoś, czego nigdy jeszcze wcześniej nie próbowaliśmy. Czyli sam nie wiem czego w sumie. Już pędzę z wyjaśnieniem. Królowo, niekompetencja członków Małej Rady sięga zenitu.
Dlatego właśnie ja, Paznokieć, od miesięcy potajemnie szykowałem genialny plan. Pozwólcie, że przedstawię wam ostateczne rozwiązanie naszego problemu. Najjaśniejsza pani! O, będzie rymował. O, to ja, szewc, dratewką zwany. Nie wstawajcie z krzeseł, miłościwe pany. Orężem mym spryt, zaradność, szlachetność i cnota. Lecz dzisiaj na smoka nadeszła mnie ochota. Głęboko pod zamkiem ta bestia się kryje. Ja jednak lękam się, że gad cię zabije. Nie zdąży mnie złapać ta bestia zdradziecka, bom szybki i sprytny i uśmiech mam dziecka. Bestyję z jaskini przepędzę choć z trudem, a potem zatańczę na grobie. Zgadnij, ile jeszcze czasu mogę poświęcić na te wasze pierdolety. No tak, to ja może przedstawię jaki jest pomysł. Super. Zamek, jaskinia, rzeka. Smok przez lata wypracował sobie rutynę, która może okazać się kluczem do naszego zwycięstwa. Codziennie o godzinie 8 rano Smok wyłania się ze swojej jaskini, przeciera oczy, ryczy przeraźliwie i siada nad rzeką, aby przez 20 minut patrzeć pustym wzrokiem w swoje zniekształcone odbicie. O 8:21 wstaje na 4 nogi, rozpościera swoje wielkie jak żagle skrzydła i macha nimi tak długo, aż uniesie się w powietrze, aby potem udać się na poszukiwania śniadania. Smok każdego dnia musi zjeść 3-krotność swojej wagi, co oznacza około 8000 baranów, 40 000 kaczek albo 20 000 dziewic. Całe szczęście baranów, kaczek i dziewic ci u nas dostatek. Po 3 godzinach Smok powraca ze śniadania, lądując ogłuszającym hukiem przed swoją jaskinią. Najedzony i zadowolony zasypia na kolejne 2 godziny, cały czas mając jedno oko otwarte. Następnie około godziny 16 pojawia się jakiś nowy śmiałek na koniu, chcący zabić potwora swoim przykrótkim mieczem. Smok likwiduje go machnięciem łapy, splunięciem jadu albo ognistym chrząknięciem. Tak zaczyna się pora obiadowa. Na przystawkę Smok zjada dzielnego śmiałka, a potem powtarza cały proces z rana i leci zjeść resztę dania. Wraca około godziny 19. Myje się w rzece, spłukując krew ofiar z całego dnia i udaje się do swojej jaskini na wypoczynek. Zasypia przed 21. Bardzo punktualny ten smok. Jako że żadna broń nie jest już w stanie spenetrować jego pancerza, musimy użyć podstępu w postaci zatrutego jadła. Jako że smok uwielbia tłuste barany. Poślemy mu lorda Leasinga. Świetny plan! Koniec obrad. Nie, sekundkę! Jako że bestia uwielbia tłuste barany, przygotujemy baranią kukłę, którą wcześniej wypełnimy siarką i ustawimy o świcie przed jaskinią. Kiedy smok pożre naszą kukłę, a jego soki trawienne wymieszają się z siarką, smok odczuje tak potworne palenie w przełyku, że rzuci się w kierunku rzeki. W rzece, jak wszyscy wiemy, znajduje się woda, więc smok przy wpływie paniki zacznie ją pić. Będzie pił tak długo, aż pęknie i rozlecie się na miliony kawałków! Co zrobi? Rozleci się na miliony kawałków. To co wcześniej, co tam? Pęknie? Pęknie? Smok pęknie? Czy ty, dratewka, chociaż raz ten plan powiedziałeś sobie na głos? No... nie. Smok pęknie, bo wypije za dużo wody. No teraz to już sam nie wiem. Proszę tutaj 10 beczek z wodą. Zrobimy eksperyment. Bardzo proszę, wybierzcie, który z was będzie pił, aż pęknie. No to pewnie pan na ochotnika. Czemu ja? To był pana pomysł. No ale pan go przedstawił i podjął się jego realizacji. Bo mi hrabia zagroził, że mi rodzinę zabije. Ja to absolutnie podtrzymuję, proszę pić, co królowa każe! Ale pan mnie teraz perfidnie wrabia. Proszę nie dyskutować! Połowę królestwa mi obiecałeś! Spokój! Odrzucam ten pomysł ze względu na jego idiotyczny charakter. Ktoś ma coś jeszcze? Pragnę przypomnieć, że panowie biorą za to pieniądze. Czas więc na mój pomysł. Co to jest? Smok? Tak.
ale to też i zwierzę. I to zwierzę jest jednocześnie najpotężniejszą machiną wojenną, jaką widział świat. A kim jest człowiek posiadający najpotężniejszą machinę wojenną? Właścicielem najpotężniejszej machiny wojennej. Jest królem świata. I dlatego my tego smoka nie będziemy zabijać. My go oswoimy. Jak powiedziała, tak zrobiła. Królowa, kierowana swoją niezwykłą mądrością, sprowadziła do zamku najlepszego na świecie trenera smoków, Łopaganga. Ten, zamiast rzucać w smoka kamieniami, zapytał go po prostu, w czym tkwi problem, dlaczego jest taki zły i czy można mu jakoś pomóc. Smok, zaskoczony tym, że ktoś w końcu się nim zainteresował, otworzył się na innych i dostrzegł, że problem leży tak naprawdę w nim samym. Przyjaźń między smokiem a królową rosła, tak jak rosło całe królestwo. Królowa wzięła sprawy w swoje ręce i niczym Aleksander Wielki zdobywała kolejne ziemie, tłumacząc ich mieszkańcom, że lepiej, żeby się poddali, bo ma smoka. Polska stała się mocarstwem, które skupiło się na rozwoju nauki i latających samochodów. Od tamtej pory wszyscy żyli długo i szczęśliwie i bardzo szybko zdobyli kosmos i światy równoległe. A morał z tej bajki jest krótki i wszystkim znany. Ludzie u władzy to zazwyczaj barany.